Przyjechałem na Pasu Suspension Bridge, zaraz wam pokażę co jest. Chłopaki jadą właśnie na granicę, tam gdzie byłem ja wczoraj, a ja dzisiaj gdzie indziej. No to siemanko w kolejnym dniu mojej wyprawy na motocyklu po Pakistanie. Dzisiaj zaczynam wracać w stronę Islamabadu i się właśnie zgubiłem. Szukałem takiego mostu i pojechałem źle. Wiedziałem, że coś droga mi nie pasowała. Cały czas jechałem taką drogą z takim urwiskiem i wiecie co? Nie wiem, ja to na przykład nigdy wcześniej nie miałem doświadczenia z takimi drogami. I to jeszcze pół biedy, że się jedzie przy urwisku jakimś, bo to wiecie. Ale najgorsze są te kamienie, które wiszą nad wami. I najgorsze są te takie zapadliska tych kamieni, które widzicie, że spadły już stamtąd. To jest nieciekawe. O. Dobra, muszę zacząć wracać, bo to nie tu. Ale muszę na pewno znaleźć ten most. Zobaczycie jaka zajawa. Tam gdzieś przede mną, gdzieś tam, gdzie ledwo widać, jest ten most. Że jeszcze chwilę i tam będę. Motorek zostawiony i dalej trzeba iść z buta. O, tutaj jest jakaś ścieżka. No, trochę wysoko jest. Moja ścieżka jest tu. Cyk, 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 cyk. Tam i tam jest ten most. Fajnie tu musi być jak popada deszcz. Ludzie nie mają lekko na pewno. W ogóle wczoraj pan nam opowiadał ciekawe historie. Mówił, że na przykład tutaj, jak jest zima, to przez 5 miesięcy oni nie wychodzą z domu. Mają zrobione zapasy na ten okres, bo tu w ogóle nic nie dojeżdża. Ciężarówki w ogóle nie przejeżdżają tymi drogami, bo no wiadomo, są nieprzejezdne, jest nawalone pełno śniegu. No i mają ogólnie przerąbane. No mówią, że po prostu 5 miesięcy jest wegetacji, no bo nic nie mogą zrobić. I zimy są naprawdę mocne. Mówił, że stawiałem tam, gdzie siedzieliśmy wczoraj, gdzie był nasz obiad. Nie, o kurde, jest wesoło. Jeden zły krok i nara. Mówił, że tam, gdzie stawiał wczoraj nam obiad, stawiają piecyk. Cały czas się w tym piecyku musi palić 24 na dobę, bo jak nie, jak zgaśnie, to w ciągu 5 minut na przykład woda zamarza w szklance. Jest tak zimno. Temperatury mają od minus 15 do minus 20. Ale w takich domkach, wiecie, no dla was to może sobie powiedzieć, a nie jest tak źle. No właśnie, że tutaj to na pewno jest. No nie mają lekkiego życia. Powiem, że życie w górach jest ciężkie. I w ogóle ojciec tego pana, co jego hostel jest, opowiadał nam historię właśnie, bo on się wspina też. Jest Himalajstą. Himalajstą? Chyba tak można powiedzieć. Wspina się po prostu. Mówi, że najwyżej był na 7800. 8-tysięcznika nigdy nie zdobył. Ale mówi, ja się zastanawiałem, bo czytałem też o innych ludziach, którzy się wspinają, że mimo tego, że jest zagrożenie, że można zginąć i to bardzo duże, oni jednak i tak chcą zdobyć szczyt, gdzie wiedzą, że mogą umrzeć, to mówi, że tego się nie da opisać. To jest po prostu taka adrenalina i takie szczęście, każdy kolejny krok jak się wyżej stawia, że się nie da tego skończyć. No i duży sens to miało. Podziwiam takich ludzi naprawdę bardzo. Przeczytałem historię Jerzego Kukuczki, jak się spinał właśnie na Nangan Parbat. I ich było 3 Polaków i jeszcze inni, był mieszany skład. I jego kolegę po drodze porwała lawina, zginął. A oni i tak dalej powiedzieli, że muszą zdobyć ten szczyt. Zdobyli go w trójkę. 2 Polaków, 1 Meksykanin. Tak. I wyobraźcie sobie to. Jest taka silna wola,
Mimo tego, że wasz kolega przed chwilą zginął, wy i tak chcecie zdobyć tą górę. Oni mówili, że to zrobią dla niego właśnie. Ale nie wiem, dla mnie to jest niesamowite po prostu. Nie wiem, jak ja bym się zachował. Nikt chyba nie wie, jakby się zachował. Dobra. Ale to mocno wygląda. Ja. Czekajcie, już wam pokazuję. Patrzcie to. To są tylko takie pojedyncze deski. I liny. Dobra. Będę szedł środkiem, będzie najbezpieczniej. O. Ale misja. Ale on się telepie. Powiem wam tak. Jakieś 50% albo więcej z was by tu nie przeszło. Ten most się tak telepie, cały skrzypi. No, ja czasem się dygam, serio. Dlatego idę po środku, tylko tam gdzie jest lina. I te niektóre deski są tak powyginane. Ale zajawa. Dobra, misja zaliczona. Przeżyłem. Ale nigdy nie szedłem jeszcze takim mostem. Fajna sprawa i było trochę adrenalinki, przyznam. Bo jak stawialiście kroka na taką cieniutką deseczkę, no wiadomo, tam była też linka, bo szedłem tak specjalnie, tylko tam gdzie linka, bo gdzie indziej to już nie chciałem stawiać kroka. No było trochę ciśnienia. Uwierzcie mi, że wielu z was by nie przeszło. Serio. Ja się mało czego boję. Tutaj, dobra, może za dużo powiedziane, bałem się, ale adrenalinka była i to najważniejsze. Ale dzisiaj jest gorąco. Wczoraj był zimny dzień, a dzisiaj jest znowu gorąco. Jadę po mój bagaż, no i ruszam w trasę. Musiałem ten most tutaj zaliczyć. Jakbym go nie zaliczył, to bym popełnił wielki błąd. Dlatego dobrze, że się udało. Ale będę tęsknił za tym miejscem. Kiedyś tu przyjadę jeszcze na pewno. Dobra, żegnam się z tym miejscem, z tym hostelem. Naprawdę polecam. Rahman Backpackers. Super ludzie. No i poza tym bardzo dobra lokalizacja. Jeżeli jedziecie na granicę z Chinami, no to tu macie fajne miejsce wypadowe. Bo stąd tam w jedną stronę się jedzie 4,5 godziny, z powrotem wracacie już 3. Dlatego 4,5, bo się jedzie prawie cały czas pod górkę. Później z górki to już jest łatwiej. No, było super. I fajna lokalizacja też. Blisko restauracji, jakiś sklepik. Jest spoko. Jadę dalej. Kolejny cel, jeziorko. No i właśnie dlatego chciałem przyjechać tu w dzień, żeby wam pokazać ten kolor. Patrzcie, przyjechałem tutaj nad jeziorko, tutaj to piękne i przechodziłem, chłopaki powiedzieli siema, jak tam, ja mówię, że dobrze. I nagle stwierdziłem, że się muszę wrócić do skutera po coś. I chłopaki tak, palisz? Ja mówię, no wiadomo, no i widzicie. I od razu, to jest uprzejmość właśnie pakistańska, to mi się podoba. We love you. Thank you. Pakistan is so good. I really like it. I really enjoy the time here. That's amazing, bro. Thank you. Chłopaki mi pokazali, jakiego ładnego Afganka mają. Piękna plastylinka. I taki klimacik w samochodzie. Malego zala, guys. Thank you. No, tutaj sobie można wziąć skuter wodny. 200 rupii kosztuje za minutę. To z 2 koła by trzeba było wydać. Ale wygląda normalnie jak nie tu. No pięknie, naprawdę.
Polatałem trochę dronem. Pięknie to wyglądało, naprawdę. Chłopaki przefajni. Tak się zjerali, że jednemu to się język plątał. Ciężko było się dogadać, drugi w ogóle się nie odzywał. I tak postali chwilę, bo ja latałem dronem. Było widać, że chyba im za mocno weszło. I mówią tak, wiesz co, idziemy wziąć te prysznic do hotelu. I nara. Chyba za dużo. Tak to jest, mówię, nie przesadzać. Ja muszę coś zjeść, słodkiego szejka jakiegoś i w trasę. Dalej tu jestem, teraz poznałem tych chłopaków. Jak poszedłem zjeść, zagadali do mnie, siema, co tutaj robisz? Tak dalej, ja mówię, że przyjechałem na chwilę, że teraz coś zjem i jadę dalej w stronę Islamabadu. Oczywiście, dobra, to usiądź z nami, napij się. Zapłacili za moje jedzenie. Ja mówię, że ja sobie sam zapłacę. Oni mówią, nie, ty tu jesteś gościem. Super to jest. Znaczy super, no zapłaciłbym sobie oczywiście sam, ale super, że oni są tacy dobrzy i tacy mili dla mnie. O, to jezioro jest po prostu piękne. Ale woda jest podobno tak lodowata, że te chłopaki, co z nimi wcześniej paliłem, mówili, że tylko stopy wsadzili i normalnie zamarzały. No ale to sobie można wyobrazić, jak tu dookoła tylko góry, pewnie górska woda musi być tak lodowata, że wow. Muszę przyznać, że się naprawdę fajnie jedzie. Ale trzeba trochę baterii doładować. Czasem się zastanawiam, że ja nie mam napisane na czole jaram. Bo normalnie tutaj to mi się tak często zdarza, że ktoś podchodzi tak z głupa i się pyta. Chyba, że już tak wygląda mi. Wtedy będzie źle. Co, jadę tak kawał drogi, musiałem się zatrzymać na ścieku, wiadomo, i rozkminiam, jakim cudem ja nie miałem wczoraj choroby wysokościowej. Ja tam byłem na 4500 metrów, łeb powinno mi rozsadzić po prostu. Jak przecież byłem w Ekwadorze, to tam jak byłem w stolicy na 2000 metrów, to już mi rozsadzało łeb. Jak wchodziłem na ten wulkan, no to wiadomo, liście koki żyłem, to tam trochę pomagały i te cukierki, ale i tak głowa bolała. A tutaj nic a nic, kompletnie. Fajnie w sumie, ale dziwna akcja. Powiem wam, że jak nie będę miał kalafiora od tego kasku, to będzie prawdziwy cud. Tak mnie ucho napieprza cały czas od paru dni. Ała. Trochę mnie spaliło. Myślałem, że to tylko w Indiach, ale tutaj też to jest dala od mojego motoru. Przerwa na szejka. Mango, banan. Przepyszny jest. Dojechałem do miasta Gilgit. Tutaj miałem zostawać już i spać, ale jeszcze tak wcześnie, tak mi się dobrze jechało, że po prostu jadę dalej. Bo tu i tak nie ma za bardzo co robić w tym mieście. Także wolę jechać dalej i szybciej gdzieś być w jakimś innym fajnym miejscu. Jadę teraz przez wieś Jaklot. Ja nie wiem, jak oni to wymawiają. A, w sumie tu się zatrzymuje. Tak, to jest hotel, w którym byłem ostatnio. Czyli 7-gwiazdkowy Burj Al Arab, podróbka. Ale pięknie góry tutaj widać. Pięknie dostałem pokoik. Od razu społecznik, może całą wieś widzieć, co się dzieje. Idealnie. Czupryna rośnie coraz większa. A pamiętajcie, że to dopiero się zacznie, bo to od 5 miesiąca do 12 rosną dopiero włosy tak naprawdę, najlepiej. Dopiero to jest jakieś 20%. A i tak już widać efekty. Ja już się zbieram. Jadę dalej, mam dzisiaj do przejechania coś koło 200 km. Przejechać tą górę, która ma ponad 4000 metrów. Tam będzie zimno znowu. No muszę dojechać do Naran, wysyłać wreszcie materiał, bo parę dni już mnie nie ma na YouTube.
to zobaczycie później pewnie, jak już będę na YouTube. Ale niedobrze, bardzo niedobrze. Ale trudno, było warto, bo po prostu powiem wam, że wiem, że zostało mi tylko 2 dni jeszcze. Czekajcie, dzisiaj 1 dzień, 3 dni. 3 dni, bo w 2 dni raczej tego nie zrobię. Trochę mi się już zaczyna smutno robić, bo z chęcią bym pojeździł dalej, a niestety nie mam możliwości, bo trzeba wracać. Pięknie jest. Ale mam rozczuchraną fryzurę. Zatrzymałem się tutaj znowu, no bo dzisiaj to widać naprawdę pięknie ten szczyt. Tam gdzie na tej górze spoczywa Tomasz Mackiewicz, który w 2018 tam zginął. Podobno zdobył tą górę, no ale jak schodził, to niestety się wydarzyła tragedia. Tak samo czytałem też, jak Jerzy Kukuczka wraz z 2 kolegami zdobywał tą górę, plus jeszcze inni, bo oczywiście tam byli, tylko 3 Polaków. Jeden niestety zginął, ale Jerzy Kukuczka wraz z jeszcze jednym facetem plus jeszcze jeden z Meksyku zdobyli. Jeszcze pan w hostelu nam opowiadał, że oni tutaj nazywają, że to jest mordercza góra Niemców. Że raz cały obóz chyba z 11 czy z 12 Niemcami lawina zmiotła i też wszyscy zginęli. Oni są przekozaki, jak tymi ciężarówkami tam jeżdżą. Taka trasa na przykład też się z ciężarówką mija. O, tu występuje, to nawet nie wiedziałem. Mocna jest ta trasa. Jedna za drugą tędy jadą. Wypakowane po brzegi. Chwila przerwy, bo tak mnie kark dzisiaj nadupca, że nawet sobie nie wyobrażacie. Żarówka do mnie. Musiałem sobie zrobić tutaj zdjęcie, bo będzie idealne na ostatnią miniaturkę z Pakistanu. Ale jest gorąco, a musiałem jechać w dżinsach. Dlatego, że zaraz będę, znaczy zaraz, może nie zaraz, ale będę wyjeżdżał tam na szczyt góry, na to ponad, ile tam było? Chyba 4000 tam było. No, to tam było zimno, nie chcę marznąć znowu, ale jak na razie to jest za gorąco. Trzeba tankowanko. Wow, ale wypadek. Patrzcie, nawet po drodze jeszcze lodowiec znalazłem. Wcale nie są tak wysoko. Assalamu alaikum.
Dojechałem na szczyt. Idę po kawę w sumie najpierw. Powiem wam, że myślałem, że już mój ścigacz tutaj nie da rady. Już naprawdę nieraz na jedynce już miał ciężko. Ale spoko. Teraz muszę po prostu dać chwilę odpocząć. Ja się akurat kawki napiję. I jeść tu raczej nie będę. Może jakiegoś batonika. I jadę, mam jeszcze z 1,5 godziny stąd. Z 1,5 godziny. 1,5. Smacznej kawusi. Co dalej to wiecie. Co robić i kogo. Pokazuję wam dzisiaj to drugi raz. Z racji tego, że jak ja tu byłem ostatnio, była straszna pogoda. Znaczy straszna, dobra, były chmury. Były chmury i było zimno. Znaczy dobra, zimno jest dalej. Ale były chmury. A dzisiaj jest dużo lepiej. Aha, dobra, jestem w złym miejscu. No, dzisiaj tu od razu lepiej wygląda. No, chociaż wam powiem, że przy tym, co już widziałem, to te widoki to w ogóle nie robią na mnie wrażenia. Ale myślę, że to dobre miejsce, żeby zakończyć tego loga. Nie wiem, co powiedzieć. Powiem po raz setny. Polecam zrobić Karakorum Highway i polecam przyjechać do Pakistanu. Jest to moja najlepsza podróżnicza przygoda. Wcześniej były tu Indie, Pakistan wygrał. Przez to właśnie, przez te wszystkie widoki. W Indiach tego mi brakowało. W ogóle wiecie jak to jest. Jak się jedzie na motorze, to czujecie taką wolność po prostu. Zatrzymujecie się gdzie chcecie, jedziecie gdzie chcecie, robicie co chcecie, totalnie co chcecie. Bo jak się już jedzie autobusem, to już jest inaczej. Zupełnie inaczej. Dlatego ta podróż na motocyklu była bardzo dobrym rozwiązaniem. I uważam, że nie było przypadkiem to, że spotkałem tych Francuzów i dali mi ten pomysł. Znaczy dali, no podsunęli po prostu, bo oni to samo zrobili wcześniej. No, że ja długo nie kalkuluję, od razu na drugi dzień już miałem motocykl. I to jest piękne właśnie. To są przygody, bo ja w ogóle tego tu nie planowałem, kompletnie. A wyszło zarąbiście. Znaczy jeszcze się nie skończyło, jeszcze trochę przede mną. No, dobra. Dzięki wielkie, jak wam się podoba moja przygoda, zostawcie subskrypcję. Lecimy po 250 koła. Zostawcie łapkę, jak wam się podobał odcinek. Pozdrawiam serdecznie, na razie. Zapraszam wszystkich serdecznie do sklepu Podróże Wojownika. Znajdziecie tam ubrania, a także sprzęt sportowy. Dziękuję wszystkim za wsparcie mojego projektu. Pozdrawiam, Piotr Pająk.